Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik, ponieważ po ostatnim filmie troszeczkę mi tam różnych pytań powpadało. No właśnie nie ostatni, ponieważ on już chwileczkę temu był, tylko sobie te pytania zebrałem, żeby Wam po prostu dzisiaj na nie odpowiedzieć. A mianowicie chodzi Wam tutaj o mumię. Musiałem sobie spisać na karteczce tradycyjnie, bo mi coś drukarka no po prostu się zbuntowała i nie za bardzo nie chce ze mną współpracować, więc sobie na karteczce musiałem spisać ręcznie. Także no, będziemy próbować odcyfrować moje pismo, ponieważ moje pismo nie jest najlepsze. Czasem sam siebie nie potrafię przeczytać, co ja tam napisałem, także będziemy tutaj działać. Mówisz o tym, że mumio ma bardzo dużo minerałów, mikro, makro elementów, ale czy nie wystarczy jeść tylko i wyłącznie dobre warzywa i owoce, żeby dostarczyć tych mikro, makro elementów? Tak, moi drodzy, w sumie to by wystarczyło, to by całkowicie powinno wystarczyć, jednak jest taki mały problem. Właśnie film, który był wczoraj, o którym mówiłem, właśnie o tym, że ziemie są też wyjałowione, niestety. Ogólnie produkcja warzyw i owoców jest nie taka, jak powinna być. Bardzo często w ogóle te rośliny nie mają kontaktu już z ziemią, ponieważ są hodowane na watach szklanych, tego typu rzeczy. To się robi naprawdę coraz to bardziej popularne, ponieważ jest to łatwiejsze w uprawie dla nich wszystkich. Wiecie, nie muszą tam grzebać w ziemi, mają to na dodatek jeszcze fajnie wysoko, nie trzeba się schylać, bo to idzie w takich rurkach specjalnie położonych i tam to wszystko jest dokarmiane. Ale ogólnie, wracając nawet do tej tradycyjnej uprawy, gleby są strasznie bardzo mocno wyjałowione na ten moment. Brakuje wielu rzeczy w tym wszystkim. Gdybyśmy to jeszcze sami uprawiali i dbamy dobrze o naszą ziemię, kompostujemy ją idealnie, dajemy tam obornik, dajemy wszystko, czego ta ziemia potrzebuje, popiół, tak jak kiedyś też Wam robiłem, co my też używamy, nasz popiół z pieca, z czystego drewna, który również tutaj po ziemi rozprowadzamy wszędzie. Byśmy dawali dolomit i tak dalej, no to wtedy taka ziemia rzeczywiście będzie mieć te wszystkie składniki i roślina może je sobie wyłapać z tego wszystkiego i byłoby to idealnie. Jednak bardzo często my mówimy, kupiłem na targu od rolnika. Tu jest kolejny problem, ponieważ bardzo wiele takich rolników, których Wy tylko widzicie, że stoją tam i sprzedają, ale nie byliście, nie zobaczyliście, czy rzeczywiście mają tą swoją ziemię, że sami to uprawiają, to bardzo często jest taka sytuacja, że on jest rolnikiem tylko i wyłącznie z nazwy, ale tak naprawdę kupuje swoje warzywa i owoce na tych samych giełdach, na które kupują to supermarkety. Tak, też takiego jednego pana kiedyś znaliśmy, też to tam sprzedawał zawsze, no i mówi, to jutro tego wezmę Ci to i to, tylko zobaczę, czy będą mieli to na giełdzie, to Ci wezmę. Sam na to się dałem nabrać w tym momencie, także równie dobrze mógłbym kupić to w supermarkecie, dlatego wiem, że takie rzeczy się dzieją i jest to bardzo częste niestety. Niekiedy podstawia się specjalnie nawet jakąś babcię czy dziadka, żeby tam handlował, a za tym wszystkim stoi jakiś tam większy handlarz, który po prostu bierze to wszystko z giełdy, jemu to tam stawia, jego tylko stawiają, żeby mówił, że jest tym rolnikiem i że to tam wszystko uprawia, więc to jest jeden wielki taki główny problem w tym wszystkim. Dodatkowo ziemie są wyjałowione gdzieś tak na 30-40 cm, są praktycznie całkowicie wyjałowione ze wszystkich ważnych mikro, makro elementów itd. Tego brakuje w tym. One są głębiej i teraz są takie rośliny, które rzeczywiście przebijają się korzeniami dużo głębiej i stamtąd potrafią wyciągnąć te wszystkie właśnie fajne, cenne składniki, które są potrzebne. Jedną z takich roślin to jest na przykład lucerna. Lucerna potrafi zapuścić korzenie nawet na 6-7 metrów głęboko. Także jest to naprawdę bardzo głęboko i wyciąga do góry te wszystkie właśnie mikro, makro elementy do góry. Są też inne takie rośliny, ale to jest taki bardzo fajny przykład, ponieważ co się dzieje? Bardzo często, kiedy krowa nie chce się zacielić, to o tym tacy starzy rolnicy dobrze wiedzą, czyli po prostu nie może być cielna, to co się robi wtedy? Daje się tej krowie lucernę do jedzenia
i za chwileczkę ta krowa już jest cielna. Dlaczego? Ponieważ nie mogła zajść w tą ciążę, ponieważ brakowało w jej organizmie mikro i makroelementów, których w trawie i w tym wszystkim, co ona je, już nie ma, bo jest to wyjałowione. A że lucerna zapuszcza tak głęboko korzenie, wyciągła ładnie, pięknie te mikro, makroelementy do góry, teraz krówka to zjadła, jej się to pięknie przyswoiło i nagle nie ma problemu, krowa jest cielna. Tak niestety reagują też i nasze organizmy, ponieważ kiedy my mamy za mało mikro, makroelementów, to później rozwijają się przeróżne choroby w naszym organizmie. Bo nasz organizm to potrzebuje, ale kiedy on tego nie dostaje z pożywienia, nie dostaje tego z wody, to skąd to ma wziąć? Skąd to ma wziąć? Te czasy, kiedy nie trzeba było takich różnych cudactw brać, już minęły. Tych czasów już nie ma, ponieważ z tym pożywieniem, co my dzisiaj mamy na rynku, to my daleko nie zajedziemy. Niestety taka jest bardzo smutna prawda. Do tego to wszystko dodążyło przez tą całą pogoń za tym pieniądzem, przez to napędzanie tego wszystkiego, przez tą chciwość, że nawet ziemie są totalnie wyjałowione i po prostu nie ma już co tam brać z tych ziemi. Tam już podstawowych rzeczy zaczyna brakować, bo w pomidorze to na przykład już potasu nawet zaczyna brakować. Już nie mówię o tych innych rzeczach, bo tych innych już tam nie ma, ale już potasu nawet jest za mało, według norm, w których powinien być. Także no, co jemy? No, wodę jemy praktycznie i tyle. Bo już nic innego tam w tym nie ma. Po prostu brakuje tego. Badania, które były robione też na witaminy w owocach w latach 80. i teraz w tym czasie, gdzieś tak parę lat temu one były robione, co widziałem ostatnio w moich rękach, to były spadki o 70-80% witamin w tych owocach. 70-80% spadki. Niektóre wychodziły jeszcze gorzej. To sobie pomyślcie, to nie jest dużo lat przecież. Ile? 20-30 lat? I do takiego czegoś doszło na ten moment. Ponieważ no nie dba się o tę ziemię tak jak kiedyś się dbało. Kiedyś to wiecie, wszystko się tam ładnie z powrotem dawało, orało się to. Też nie było to optymalne, bo to gniło zamiast się rozkładać. Więc zachodziły procesy gnilne, ale jednak ta ziemia coś tam dostawała w tym wszystkim. No dziś nie dostaje nic, bo wszystko jest zbierane, wszystko jest wykorzystywane, a z powrotem no, nie wraca praktycznie nic na to pole. Gdzie kiedyś te wszystkie odpady z powrotem wracały na to pole, które się nie zjadło. Czy też nawet i odpady ludzkie, jak coś zjedliśmy, no to wiadomo, że to drugą stroną wyszło. To też wszystko lądowało kiedyś na polach. I to był zamknięty cykl. Tutaj wszystko z powrotem wracało. Dziś tego zamkniętego cyklu już nie ma. Dzisiaj to wszystko ląduje, wiecie, do oczyszczalni, później to w rzeki idzie do morza. I co mamy efektem? Efektem mamy nagły przerost różnych alg i nie wiadomo czego w morzach. Dlaczego? No bo dostały za dużo substancji, do których one nie były przystosowane, więc po prostu zaczęły rosnąć jak szalone wszystkie tam. I później mamy takie właśnie przerosty alg na morzach i tego wszystkiego, co też nie jest dobre, bo znowu wszystko zaczyna padać. Ponieważ jest za duża koncentracja tego wszystkiego, a to powinno być rozdzielone po polach. No ale cóż, jest jak jest. Człowiek czasem próbuje być mądrzejszy od natury, jednak nie zawsze mu to idealnie wychodzi. Dobrze, kolejne pytanie. Czy to są sproszkowane mumie? Z tego pytania naprawdę się uśmiałem, więc po prostu ja to musiałem wsadzić. Nie, to nie są sproszkowane mumie, bo to się tylko nazywa mumią. A co to właściwie jest? To jest żywica skalna. To jest żywica skalna, która się tam setki tysięcy lat, miliony lat osadzała. I oto są główne takie mikro, makroelementy i minerały, które na tych skałach się tworzą. I to później stamtąd zbierane z tych właśnie pięknych skał i są robione z tego. I to jest żywica, czyli to jest taka pasta jak gdyby, bo na rynku mamy bardzo dużo takich past przeróżnych, ale tu jest całkiem inna forma tego, do czego jeszcze sobie zaraz przejdziemy, bo to były kolejne pytania, które były. Jakie minerały potrzebujemy w naszych organizmach? No widzisz, i tu jest też takie różne, te ciekawe pytanie,
ponieważ tak naprawdę no nie wiemy, ile potrzebujemy, ile czego, to wie tylko i wyłącznie nasz organizm. Dlaczego? Ponieważ w mumio, kiedy je odkryto, to się okazało, że nagle odkryto też i kilka nowych minerałów, których wcześniej w ogóle nikt nie znał. Nie wiedział nawet, że takie są w naszych organizmach i w ogóle na tej planecie. Wtedy dopiero je odkryto, odkrywając mumio. Czyli to możecie sobie wyobrazić, jakie braki tego wszystkiego są, skoro odkryto to dopiero w mumio, a nie w ziemiach i tak dalej, czy w naszych organizmach, to odkryto dopiero tam. Więc tu widać, jak bardzo my do tyłu jesteśmy z tym wszystkim i jak tego wszystkiego brakuje tutaj. Które mumio na co brać? Ponieważ pokazałeś czarne i białe. Tak, są dwa rodzaje. Ogólnie bardzo znane jest czarne mumio. To wszyscy znamy, to jest tego dużo na rynku i tak dalej, i tak dalej. Czarne mumio, no to głównie na cały organizm, przeciwzapalnie, uzupełnia tam braki na kości, na organy wewnętrzne. To wszystko się uzupełnia, żeby to wszystko ładnie pracowało. Odbudowa organizmu, wzmocnienie odporności, tego typu rzeczy. Na białe mumio mówi się ogólnie, że ono działa bardziej na skórę i na włosy. Jednak wiadomo, że do końca to tak też nie jest, ponieważ kiedy twoje włosy, skóra czy paznokcie są słabe, to jest oznaką, że brakuje ci tych substancji już w twoim organizmie. I twój organizm nie jest głupi, więc co? Żeby wszystko reszta organy mogły pracować, zaczyna ciągnąć te substancje z rzeczy, których nie potrzebuje. Czyli włosy, paznokcie, skóra ewentualnie. Tam ujmuje stamtąd. To jest po prostu strategia organizmu. Zawsze dbanie o te wewnętrzne, najważniejsze organy. I dlatego jak wychodzisz zimą na dwór i masz słabe krążenie, to nagle ci zaczynają ręce marznąć, stopy ci zaczynają marznąć, ponieważ dla organizmu to są rzeczy, bez których on może przeżyć. Więc zabiera stamtąd całe ciepło, żeby chronić wewnętrzne narządy, ponieważ te są strategiczne i te są bardzo ważne. Także tak to mniej więcej działa. Dlaczego to mumio, które tutaj polecasz, jest takie dobre, a inne nie są niby dobre? Wiecie co, no to jest decyzja każdego. To każdy może sam sobie decydować, jak chce, co robi, co bierze. To w sumie mnie to już nie interesuje. Ja wam przekazuję, co ja robię, co ja biorę i na czym ja się kieruję tutaj. Dlaczego? Ponieważ to mumio jest dość unikalne tutaj w tym wszystkim. Dlaczego jest takie unikalne? Ponieważ jest to mumio, które jest lifizowane, czyli odciąga się całą wodę z niego, powstaje wtedy taki sypki proszeczek z tego. To się wszystko dodaje teraz do takiego, no wyobraźmy to sobie, garnka, gdzie jest 19 bakterii probiotycznych, w tym i też te narine, bardzo słynne, bardzo cenne dla naszego organizmu. I te bakterie przetwarzają teraz tą całą mumio, tą całą substancję z tego. I fermentują to. Dlaczego to jest takie ważne? Popatrz, kiedy teraz masz to mumio przefermentowane, załóżmy, że jest tam w środku selen, krzem, bo jest i tak dalej, to jego forma przed tą fermentacją jest inna niż po tej fermentacji. Po fermentacji staje się te substancje bardziej dostępne, a na dodatek tworzą się jeszcze na boku dodatkowe substancje podczas tej fermentacji, które pomagają ci wchłonąć dodatkowo ten selen czy krzem i tak dalej. I tak jest ze wszystkim. Czyli on się staje bardziej dostępny dla naszego organizmu po takiej fermentacji. I dlatego ja właśnie wybieram te mumio, a nie inne mumio. Ponieważ wiem, że co tutaj mam, że to jest pewne i że to działa i że to działa lepiej niż te inne mumia. Dlaczego? Ponieważ w porównaniu ze zwykłymi mumio, które są w pastach, które na dodatek trzeba się bawić, żeby to rozdrobnić. Ja też takie kiedyś używałem i no czasem potrzeba to naprawdę sporo czasu, żeby to rozrobić i wszystko, żeby to wszystko fajnie, pięknie było. A z tym czasem to wszyscy dzisiaj mamy problemy. Więc fajnie jest, jak to już jest w kapsułce, ale tamte mumia, niestety, ale według tego, co sprawdzano, to wchłaniają się gdzieś 4, 5, kilka razy mniej
niż to mumio, które jest przefermentowane. Czy rozumiesz? Bierzesz sobie mumio w paście i się okazuje, że przyswajasz tylko bardzo małą część tych substancji w środku, a reszta idzie dalej. Dzięki mumio, które jest przefermentowane, wchłaniasz praktycznie, że wszystko. Tam jakiś mały procencik na pewno się minie jeszcze z tym wszystkim, ale wchłaniasz bardzo duże ilości. Czyli nie wyrzucasz połowy albo większej połowy do toalety, tylko po prostu twój organizm czerpie z tego dalej korzyści. Taka jest różnica ogólnie. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze białe mumio, które jest bardzo rzadko spotykane. Ogólnie gdzieś w sklepach i tak dalej. Bardzo ciężko jest znaleźć białe mumio i praktycznie nigdy wcześniej go nie widziałem, dopiero aż właśnie z tej firmy się na nie natknąłem. I to jest też bardzo dobra opcja, ponieważ mamy dwa rodzaje mumia. Każde mumio ma inne mikro-makroelementy, więc możemy jeszcze bardziej dosycić nasz organizm w tym wszystkim, żeby po prostu lepiej mógł funkcjonować. Bo same procesy oczyszczania naszego organizmu również potrzebują pewnych mikro-makroelementów, minerałów i tak dalej. Kiedy ich nie ma, to również oczyszczanie nie zachodzi optymalnie całego organizmu. Się to wszystko dusi. I podobny przykład jest na przykład z kapustą kiszoną, co mogę jeszcze wytłumaczyć. Masz zwykłą kapustę. Bierzesz kapustę. Kiedy ją zjesz, większość ludzi ma problemy. Jeżeli zje ją na surowo, ma jakieś wzdęcia, kłolki, nie wiadomo co jeszcze, odbija się, lecą jakieś bąki, nie wiadomo co jeszcze i tego typu rzeczy. Czyli po prostu organizm nie za bardzo to chce przemielić, tak jak to ma przemielić. Tak jest u niektórych ludzi, szczególnie jak są problemy z jelitami, to wtedy się to tak objawia. Natomiast teraz, kiedy mamy kiszoną kapustę, która została przefermentowana już, to organizm nagle to dużo lepiej toleruje, jest to nawet smaczniejsze, pięknie się to wchłania. Po tej fermentacji zmieniła całkowicie swoją strukturę ta kapusta i wytworzyły się jeszcze różnego rodzaju enzymy, szczepy bakterii, które pomagają, żeby to się wszystko ładnie, pięknie wchłonęło, zasilają twoje jelita dodatkowymi bakteriami probiotycznymi i wszystko jest pięknie. Także taka jest różnica między zwykłym mumio a takim mumio, że po prostu jest to całkiem inna forma tego. I dużo lepiej to po prostu działa na nasz organizm. Czekajcie, gdzieśmy tutaj teraz byli? No to było, to już powiedzieliśmy. Aha, tutaj jeszcze sobie dopisałem, że jeszcze miałem wam powiedzieć, że normalnie taka fermentacja powinna się dziać w jelitach. Powinna się dziać w jelitach, ale ona się nie dzieje w jelitach. Dlaczego? Ponieważ jak popatrzymy na to, co było kiedyś, to my jedliśmy może raz dziennie i tam jednak troszkę te jelita miały czas, żeby ten pokarm przetrawić. Niekiedy było tak, że może jedliśmy co kilka dni, bo nie było pożywienia, nie było jak co znaleźć, więc wtedy twoje jelita miały tam czas, żeby to tam przefermentować, wszystko sobie wchłaniać. W dzisiejszym tempie życia, jedząc 1, 2, 3, 4, niektórzy to nawet kilkanaście razy dziennie jedzą, to wszystko przez twoje jelita leci. Nie ma czasu. Twoje jelita nie mają czasu, żeby zrobić taką fermentację, a i tak nigdy w życiu nie dałyby zrobić aż takiej fermentacji, ponieważ to są wielodniowe fermentacje, niż to tutaj jest po prostu wykonywane. Więc dzięki tej fermentacji, która dzieje się na zewnątrz, twój organizm dostaje już gotowe kawałeczki, gotowe puzzle, które sobie teraz tylko musi wyłącznie poskładać i poupychać w różne miejsca, w których mu czegoś brakuje. Więc jest ta cała robota już za ciebie jak gdyby zrobiona, ty dostarczasz tylko gotowy preparat. A reszta to już twój organizm sam sobie to rozdziela, tu te minerały, tamte minerały, tu to potrzebuje, tam to potrzebuje i wszystko jest pięknie. Czyli jak gdyby twój organizm ma troszeczkę mniej pracy, ponieważ bardzo często nasze jelita są w opłakanym stanie i nie potrafią nawet dobrze sobie poradzić z tym wchłanianiem tych wszystkich substancji, więc dla takich jelit jest to optymalne, kiedy po prostu dostarczamy już taki produkt, który jest gotowy, bo wtedy te procesy wchłaniania
pomimo że są słabe, jednak działają i wchłania to od razu. I twój organizm od razu może to wykorzystać. Tutaj mamy jeszcze podobne pytanie. Skąd wiemy właśnie, że są te braki tych minerałów i czy od tego powstają przeróżne choroby? I tutaj jest takie coś, że w medycynie chińskiej czy w medycynie mongolskiej zawsze przy jakiejkolwiek dolegliwości pierwsze co się zaleca, to się zaleca właśnie mumio. Dokładnie. Dlaczego zaleca się właśnie mumio? Ponieważ ci lekarze, którzy tam pracują w tej medycynie, dobrze wiedzą, że każda choroba powstaje z braku makroelementów i tak dalej, minerałów. A że oni nie mają tego jak sprawdzić, bo praktycznie jest to niemożliwe, żeby sprawdzić te wszystkie 80 makroelementów, którego ci brakuje w twoim organizmie, to po prostu najpierw zalecają kurację z mumio, żeby uzupełnić już wszystkie braki, które ty masz teraz w twoim organizmie. One od razu zostają uzupełnione i wtedy przeważnie takiemu pacjentowi nagle się poprawia. Dokładnie na takiej zasadzie to działa i tak to jest tam robione w tych krajach już od wielu, wielu lat. Naprawdę wielu lat jest to tam tak stosowane z bardzo dużym sukcesem. Więc dzięki temu po prostu twój organizm, załóżmy, że brakuje mu jednego tam czegoś, to sobie to weźmie i sobie to uzupełni. Brakuje mu kilkunastu, weźmie, uzupełni. A reszta, która jest za dużo, której nie potrzebuje na ten moment, po prostu wydalisz. Ale my nigdy nie wiemy, którego dokładnie brakuje. To jest ten problem w tym wszystkim, że my tego nie wiemy. Więc my mu podajemy po prostu gotową tackę z 80 pięknymi substancjami i on sobie wybiera, a wezmę sobie tą, wezmę sobie tą, wezmę sobie tą, wezmę sobie tą, dobra, to mi zostanie, to możemy to oddać. I tak twój organizm potrafi pouzupełniać sobie wszystkie braki, które ma na dany moment. Dobrze, tutaj jeszcze mamy pytanie, jak to stosować, to za chwileczkę. Ponieważ jeszcze chciałem zapowiedzieć, bo mamy tutaj też takie pytanie o biegunki na przykład. Czy czarne mumio może działać jak węgiel aktywny? Może działać bardzo podobnie, ponieważ czarne mumio posiada w sobie właściwości ściągające. Co to oznacza ściągające? Znaczy, że działa kojąco na jelito. Jeżeli mamy jakieś zapalenia jelit, czy mamy jakąś biegunkę i tak dalej, to wtedy tego czarnego mumio bierzemy sobie więcej, niż jest zalecane tam i dzięki temu hamuje to na przykład biegunki i również działa przeciwzapalnie na jelito, dzięki czemu twoje jelito od razu dużo lepiej się poczuje i zastopuje ci to biegunkę podobnie jak węgiel aktywny. A dzięki temu, że jest to właśnie to fermentowane mumio, więc masz od razu też i te bakterie probiotyczne, które tam w tym wszystkim to przerabiały i tak dalej, które ci również pomogą to jelito dostosować do swojej normy. I kolejne pytanie to było, jak to stosować. I tu jest tak, mamy to białe i mamy to czarne mumio. Zastosowanie jest przeróżne, ponieważ każdy mówi inaczej. Jedni mówią wziąć najpierw czarne, później białe, jedni mówią wziąć białe, później czarne. Może ja wam powiem, jak ja to zacząłem robić dla siebie, żeby mi to było wygodnie. Ponieważ na ten moment nie dolega mi nic, więc biorę sobie jedną kapsułkę dziennie, jedną kapsułeczkę dziennie i biorę sobie tak, czarne, następnego dnia białe, kolejnego dnia czarne, następnego dnia białe. I tak w kółko, i tak w kółko. I będę to brać cały czas. Nie będę tego po prostu przestawać brać. Będę to korzystać cały czas z tego. Dlaczego? Ponieważ, no, tak jak mówiłem, pożywienie, jedzenie mamy takie, jakie jest, więc po prostu, no, skądś potrzebujemy te makroelementy, żeby dobrze funkcjonować, godnie żyć na tej planecie, dobrze wyglądać, żebyśmy się nie rozpadali, bo kiedy są braki, to skóra wiotczeje i tak dalej, i tak dalej. Też jest bardzo takie popularne. Inny blask skóry się robi, taki bladawy. I tutaj tym to sobie uzupełniamy.
Biorąc jedną kapsułkę dziennie, koszt nie jest taki duży tego wszystkiego. I tak sobie po prostu jedną dziennie biorę i zamieniam. Raz tą, raz tą, raz tą, raz tą. Czyli tego nie uzupełnię to, tego tamto. Gdyby mi coś dolegało, to bym sobie brał po 2. Może nawet i więcej, zależy co by mi dolegało. Dopóki mi nic nie dolega, to prewencyjnie biorę sobie dziennie jedną taką, jedną taką, jedną taką, jedną taką. I tak będę robić cały czas. Do samego końca po prostu nie będę przestawać z tym, ponieważ tutaj nigdzie nie ma zaleceń, że powinno się przestać po takim czasie. Bo to jest po prostu tak jak z jedzeniem. Tam są te substancje, których nam brakuje w jedzeniu. Jedzenie jemy też codziennie. Więc trzeba po prostu je uzupełnić to, czego nam brakuje w tym jedzeniu. I to jest właśnie produkt, który pomaga to uzupełniać. To wszystko, czego nam brakuje. I dlatego ja z tego cały czas będę korzystać. Dobra, myślę, że to chyba wszystkie pytania, które tam wyłapałem. Na część odpisałem od razu, część po prostu zostawiłem, ponieważ trzeba było to bardziej wytłumaczyć, trzeba było głębiej w to wejść, a to już brakuje mi czasu, żeby taki duży komentarz na to odpisywać. Także zrobiłem wam po prostu kolejny film. Jeżeli was to mumio interesuje, to macie zestawy zrobione tego mumio w opisie tego filmu, gdzie znajdziecie zestaw z białym i czarnym mumio, które wam już wystarczy na dłużej. Nie trzeba będzie co chwileczkę zamawiać. I znajdziecie tam też kod rabatowy, dzięki czemu będziecie mogli obniżyć sobie cenę tego mumio. Możecie oczywiście też i pojedyncze kupić. Jeżeli chcecie tylko czarne, to tylko czarne. Jeżeli chcecie tylko białe, to białe. Różnica jest w opakowaniach taka, że czarnego jest w środku 30 kapsułek, białego jest 60, więc jest więcej. Czyli najlepiej po prostu 2 białe, jedno takie i mamy wtedy 120 kapsułek. To na ile nam to starczy? Biorąc dla jednego człowieka, to jest na ile? 120 na 30? Dokładnie. Wystarczy nam prawie na 4 miesiące, moi drodzy. Jeden taki zestaw dla jednego człowieka, więc nie jest to aż tak wysokie z kosztami, które później się ponosi, kiedy zdrowie pada. A tutaj już prewencyjnie uzupełniamy wszystko tego, co nam brakuje. Także wszystko macie w opisie tego filmu, znajdziecie tam numer telefonu do tej pani z tego sklepu, gdzie można to sobie zamówić. Ja wam życzę wszystkim miłego dzionka i zostańmy uśmiechnięci i zdrowi przede wszystkim w tym szalonym świecie. Tyle na dziś, trzymajcie się.